Dzień dobry, dzień dobry. Ja oczywiście już nagrałem dzień dobry, ale skasowało mi się. Gdzieś ten paluszek nie wszedł tam, gdzie trzeba i się skasowało. Zobaczcie. O! Okularów, mikrofonów. A tak dalej muszę. Telefony jeszcze. Jak profesor jakiś. Idziemy się przejść, porozmawiać trochę. No zobaczymy. Co zobaczymy? Ja mówię, jak obiecałem, codziennie robię po parę kilometrów. To kurczę, chyba to jakoś coś pomoże. No mówię, dzisiaj spacerkiem, ale chciałem może powiedzieć, bo wczoraj się spotkałem ze znajomym, którego dawno nie widziałem. No jakieś 2 lata. No i historia. Historia jest taka, że mi mówi, ale dzisiaj wiatr. Nie wiem, czy to dobrze będzie słychać wszystko. Zobaczcie. Coś... Anomalie. No ale dobra. Co do tego znajomego. I mówi, że jakieś 1,5 roku temu tam go bolało w klacie. Coś tam. No i chodził trochę. Oczywiście lekceważył to. No aż wreszcie poszedł do kliniki, szpitala, już nie wiem. No i co? Od razu na stół. I operacja. I mówi, że no tak mu lekarz powiedział, ale to no wiadomo, no ale załóżmy, że powiedział prawdę, że to ostatni moment był jakiś, nie wiem, coś tam z przeciągami, no, czyli coś jak u mnie, ale do czego zmierzam? No bo tam jak się widzieliśmy, to znaczy, że dobrze już jest. Do czego zmierzam? Powiedział, że te 1,5 roku temu, czy tam 1,5 roku temu, no po prostu postanowił zmienić tryb życia swojego. I ja już nie mówię o jakichś tam dietach i tak dalej, nie o to chodzi. Chodzi o to, że wyluzował się. No dietę też zmienił, ale nie drastycznie, bo tam wczoraj też piwka się napiliśmy, więc oczywiście takiego tutaj się pojawiło takie 4%, więc słabiutkie. Ale no przede wszystkim przestał się przejmować różnymi rzeczami, bo jak sam przyznał, to tam ten stresik, czy tam coś mu pomogło w tym wszystkim. Także nie chcę wchodzić w szczegóły. Chodzi o to, że widzieliśmy się po 2 latach, a facet się trzyma lepiej niż 2 lata temu. Czyli lepiej wygląda, lepiej w ogóle się wypowiada. No nie wiem, no inny człowiek, bym powiedział. Chociaż ten sam. Czekajcie, ja zaraz ja też będę inny, jak zaraz w dziurę wpadnę jakąś i skręcę kulosa. Także no pozytywny przekaz. Mam nadzieję, że się spotkamy, bo niedługo wyjeżdża. No i tyle. No, takie powiedzenie właśnie, czy tam taka historyjka z wczoraj. No nie chciał się nagrywać, no bo no co, no jak niektórzy się chcą, niektórzy nie chcą. Co mam zrobić? No ale mówię, jakby inny człowiek. Na plus oczywiście, na plus, duży plus. Aż ja byłem zaskoczony. Chociaż myślałem, że już mnie nic nie zaskoczy w życiu. Ale aż byłem zaskoczony. Dobra, idę po dziurach, także kończę na chwilę. Ja idę na te swoje spacery i też się zmienia. Poczekajcie, bo zapomnę. Jestem.
Teraz muszę i patrzeć i tu, żeby właśnie kulosa gdzieś nie wsadzić. Dzisiaj wyczytałem, że działkowcy mają jakieś kursy robić na działkowca. No, nie wiem, jeśli, no potwierdźcie, no ale to gdzieś wyczytałem na jakiejś interii, czy gdzieś tam. No koniec świata, no jak? Co to znaczy kurs na działkowca, że... Ja nie wiem, no co to właśnie ma znaczyć. Że rośliny w poziomie sadzić, czy jak? Czekajcie, gdzie ja jestem? Zresztą, bez znaczenia, idę sobie... Może tu sobie pójdę, bo jest trochę spokojniej. No, ale... No, aż mnie rozśmieszyło to. Dobra, kończę, bo tak mówię, coś mi się przypomni, to powiem. Szykuje się coś. Oczywiście bez wkrętarki się nie obędzie. Ja tak sobie myślę. Znaczy myślę, no. Kurczę, gdzieś do cienia, ale nie ma jak. O dobra. No wysusza mi się skórę. Ja wiem, czy to... O co tu chodzi? Co mam? Kremy jakieś kopawać, czy jak? O, tu też? Co tu jest? A, bo to jest jedno, czyli tu będzie wejście i tu będzie wejście. A. O to. Potężna impreza. No właśnie nie wiem, czy te kremy jakieś, czy co. No ale oczy też mi się wysuszają. No mam, niby kupiłem w aptece jakąś taką, te kropelki czy coś, ale jakoś nie działają. O tu też po tej stronie, co to jest? Jakaś święto ulicy czy jak? Jakie trony? No dobrze, tu jest, aha. Czekajcie, to jest ten sam mistrzu, co tu? Czy to może będzie podwójne jakieś? Ale butów nie ma. A, co do butów jeszcze, bo ja też muszę buty zmienić, no. Bo się kończą, szczególnie ten. No niby niedrogie, ale no, trzeba zmienić. No to już w ogóle nie wiem co jest. No nie chcę dotykać, żeby... A czy to rybki, czy jakieś liście? Nie wiem, dobra. Ja już i tak się zakręciłem tak, że jak będę wracał, to nawigację sobie muszę włączyć. Bo nie trafię z powrotem. No, także trzeba nowe klapki kupić za jakiś czas. No mam gdzieś te żółte jeszcze, te żółte były najlepsze tak naprawdę. Tylko jak, na przykład woda jest czy coś, to już działają jak łyżwy. Nie wiem, gdzie jestem tak naprawdę, ale to akurat dobrze, no. Mówię, jak powiedziałem wcześniej, przejdę to miasto wzdłuż i wszerz. Jak mi się uda, oczywiście czasowo, jak nie, to następnym razem, no. Nie, ale muszę przejść, tutaj sobie przejdę, bo to jest bez sensu chodzić w takim, no wiecie o co chodzi, w tym gwarze, tym samochodowym. Sobie przelecę i idę jakimiś bocznymi. O, pan mnie nawet przepuścił, Jezu. Dobra, lecę. Dobrze, stanąłem sobie trochę w cieniu. Jeszcze mi przypomniało się co do diety, bo tam ja mówię, że zmienił styl życia i tak. A! No dobra, co do diety, na początku, bo znowu zapomnę. To mówi, że je dużo warzyw, ale no tam nie je ziemniaków, nie je coś, ale je dużo broku, jakichś kalafiorów i tak dalej, czyli takich kapustnych i dużo czerwonego mięsa. Więc dziwne, ale mówi, że dobrze się z tym czuje. Faktycznie gościu wygląda po 2 latach, no mówię, jeszcze raz powtarzam, lepiej niż 2 lata temu. Chociaż i tak dobrze wyglądał, także co to może zrobić, nie? Taki, no, on sam powiedział, że po prostu się przestraszył i wreszcie coś musiało zmienić. A jeszcze ma zasadę, na taką rutynę ma, że Jezu, już
Tylko coś mówię, to zarabia jakąś maszynę w oczy. No dobra, poczekajcie, muszę przejść. Tu pan od mycia tuk-tuków mi. Sabotażysta. No ale dobra. Ma zasadę, że codziennie 2 godziny na siłowni. Ja nie wiem, już się nie dopytywałem, bo 2 godziny na siłowni to ja nie wiem. To można, że tak powiem, no wiecie, nie w tą stronę co trzeba się wyleczyć. A potem mówi, że jeszcze spaceru ma godzinę. No ten spacer to już... Co to jest? Chyba produkcja tych zupek takich jakiś. Albo hurtownia, no nie wiem. Także 3 godziny w dniu ma taki stały repertuar. No, pozazdrościć, no rutyna. A i śniadanie mówi, że je takie samo, czyli... Ale akurat to ja też jem. Pomidor, ogórek, sałata. No sól tam, pieprz, oliwa z oliwek. Czyli tutaj się zgodziliśmy. No. Na 10 punktów, 1 wspólny. A mi się teraz obciera prawa noga. Czyli już czas, żeby zmienić te właśnie klapki. Te żółte mi się obcierała lewa, a teraz w tych mi się obciera prawa. Kuś, jak nie urok, to wiadomo co. No dobra, lecę gdzieś. Chodzę sobie dla zdrowotności. No i był inspiracją znajomy, bo no mam nadzieję, że ja nie będę musiał się przestraszać i po prostu zrozumiałem to wczoraj. Jeszcze mi przyszło coś do głowy, co dzisiaj przeczytałem. Obejrzałem w sumie. Covery tak zwane. Tutaj mam ochronkę tuk-tukarską, sobie idę na luzie. Covery. No bo teraz wszędzie są covery. Ja nawet przyznam się, że kiedyś sam się dałem nabrać i kupiłem sobie CD. Nie wiem, czy to mogę powiedzieć, ale chyba mogę. Perfectu. O, proszę bardzo. A jeszcze zmienię wątek, ale potem wrócę. Co tu się dzieje? Machina. Dobra, kogucik. Kiedyś w Amsterdamie no, też były kury. Ludzie, jak ja byłem w 94, to był na przykład taki gościu, mieszkał na Spaustraat i też miał normalnie kury. On tam strugał te buciki takie drewniane. I normalnie. To już teraz są knajpy tam, ale tak było. No dobra, covery. I kiedyś też się nabrałem, chyba w Mediamarkt. Kupiłem sobie Perfectu. Patrzę, utwory się zgadzają, bo lubię ten zespół. No ale włączam w domu, a tam jakiś ćwok śpiewa i udaje, że Perfect, a nie i nie patrz, FK było zmienione, no. Też ze 3 dychy wtedy dałem za to. To tak jak przyjeżdżałem właśnie z Holandii do Polski. No, gdzieś człowiek wszedł i kupił, nie? Ale no właśnie covery. I to ja pamiętam, książki kupowałem. Jak się kupuje teraz nowe książki, to one są też pozmieniane. No niby tam, już nie będę tytułów wymieniał, powiedzmy, ale no jakiś tam tytuł i on jest już zmieniony. Tam 3 słówka zmienią i już można wydać, nie? Jako osobne wydawnictwo. No jedź, misiu. Także wszystko to jest tak jakoś już zagmatwane. Za tym kiedyś też pamiętam, czytałem, że jakaś kobitka czy facet, już nie pamiętam, gdzieś oskarżył kogoś w Ameryce oczywiście, że się poparzył żelazkiem, bo nie było napisane na metce od koszuli, że nie wolno prasować na sobie, nie? No już absurdy jakieś się robią z tego wszystkiego. A co do coverów jeszcze, no był taki gość, ale mnie kurczę obciera to. No boso zaraz będę chodził.
No drugą sobie robię tą dziurkę. Jezu. Co do coverów, no był taki gościu, którego w sumie on całe życie na coverach. W sumie go bardzo lubiłem, nawet bym mógł. Piękny głos. Jak on był? Joe Cocker. Joe Cocker. Także świętej pamięci już oczywiście. Znaczy oczywiście, no niestety. Ale te jego rzeczy mi się podobały, a tak to nikt mi do głowy inny nie przychodzi. Dobra, bo się rozgadałem znowu i minuty lecą. Wchodzę do salonu luster. No, trzeba buty zdejmować. To akurat dobrze, bo mnie uwierają. No, tą nóżkę teraz sobie... Jezu, no muszę się jakoś poprzechodzić, żeby... Okularów nie noszę, bo tylko przeszkadzają się. Słońca tyle, że odblaski. I te pryki bez tłumików. Jezu. No dobrze. Lecą dalej. Coś jeszcze chciałem powiedzieć, ale mi się zapomniało. Zaraz mi się przypomni. Tu widzę jakieś tajemnicze rejony. A, już wiem, co mi się przypomniało. Owoce. Kupiłem i zapomniałem wziąć. Mam nadzieję, że... No zobaczcie. Pieniądze leżą, pani nie chce wziąć. Loj for you. Dobra, jak... Ale że leżały przy... No zawsze złotówka, nie? 1000 reali, zawsze złotówka leży, no. Jakie kolorowe buły. Z kropeczką i ze wszystkim. Widzę też, że co niektórzy się już, jakby to powiedzieć, no pakują. No tu jest też szewc. Może tu powinienem przyjść. A tak to buty poszły. Ale dobra. Niektórzy się pakują, a niektórzy się przygotowują na wieczór. Tak to wygląda, miasto żyje. Ja też jestem później, ale no tak to jest. No, trzeba zrobić pranie, trzeba trochę ogarnąć, coś tam. Wypakowałem, trochę rzeczy porozwieszałem. No. Jakoś, no to trzeba też czas zorganizować. A ja lubię z rana takie rzeczy robić. Dobra, lecę. No właśnie, jedni się chowają, drudzy się otwierają. Fryty, nie fryty. Znaczy frytki, przepraszam bardzo. Zaraz dostanę reprymendę. 6000 reali za jakieś dania. No tak pokażę, tylko 10 000. Przejdę, jak mnie niknie. No ale to są takie, jakby to powiedzieć, kluski. No z torebeczki, z tej torebeczki. Nie, ja dziękuję. Robiłem teścik. Jeszcze grilla czy coś to bym zjadł. W sensie mogę, ale takie coś to już jednak wolę w knajpie. Znaczy, przepraszam bardzo, w restauracji. A tu też widzę, że Tube Coffee. Czyli to sieciówka jakaś jest, nawet nie wiedziałem. Ta co wczoraj pokazywałem. No dobra, jest supermarket, jakąś wodę muszę kupić, bo ciepło. Chociaż nie, no trzeba coś kupić. Odwodnić się można. A co do jeszcze działkowców, no to im współczuję, no bo no jak jakiś urzędnik wie lepiej co na działce zrobić. Ja wiem, że tam jest trochę to oparte na tym, żeby nie było jakiegoś tam, żeby bezpieczeństwo budowlane i tak dalej. O tu, dobra, dziurka. Ale to nie o to chodzi, wiadomo, nie? No jak tak można, no? Są jakby, nie wiem, chirurg
miał zostać dentystą, kurs na dentystę zrobić. No nie, bez sensu. Ale o czym chciałem wspomnieć, też mi się właśnie przypomniało. Ja sobie taki głośnik kupię, to jak pani w ucho strzelę z głośnika, to... Dobra. Amsterdam. Ja i pies. Jak już wspomniałem, miałem labradorkę. Bardzo mądry piesek. Kochany i tak dalej. Już świętej pamięci niestety. Ale parokrotnie, to taki był przepis właśnie w Amsterdamie, mówię o przepisach, że człowiek mógł na trawnik wejść, a pies nie, bo niby, że tam dobrze kupy, nie i tak dalej. Chociaż i tak się zbierało, bo ja zawsze zbierałem, że tak powiem, po swoim czworonogu, te kupy właśnie. To tak było, że parę razy mnie to wręcz przepędzano, znaczy psa z trawnika. Ja oczywiście zawsze udawałem, że no dobra, nie wiedziałem i tak dalej, ale no bzdura, to psy były nauczone, żeby chodzić po betonie po prostu, nie? No coś i wtedy dla mnie niezrozumiałego, do tej pory zresztą niezrozumiałe, bo wystarczy posprzątać. Co do sprzątania to jeszcze, ja pamiętam chyba z pierwszy miesiąc człowiek był zaoferowany mocno tym psem. Kupiłem takie torebeczki, że takie bezdotykowe, że one się tak zamykały fajnie. Pewnie z właścicielem psów wiedzą, o co mi chodzi. Także, ale to się szybko przemyślałem, podliczyłem i wyszłoby, że po miesiącu bym zapłacił 2 razy tyle co za psa, a za psa zapłaciłem bardzo dużo pieniążków wtedy. Mówię, z rodowodem, ze wszystkim. Wszelkie papiery, wszelkie... wszystko było zrobione, badania i tak dalej. Także już potem po prostu zwykła reklamówka i już. Że dalej nie będę opisywał. Ale to wystarczyło też. W każdym razie zawsze sprzątałem. Bo dlaczego nie? Tak samo jak... Ja nie wiem, dlaczego nie? Nie wiem, może jakbym był gdzieś w lesie, gdzie ludzie nie mieszkają i tak dalej, to pewnie bym nie sprzątnął. Parę razy w lesie byłem z psem, jeszcze w Polsce, jak sobie jeździliśmy tu i tam. Ale to nie wiem, czy tam za drzewko się schowała i może i coś pachnęła, ale ja wiem. Ale bez przesady, zajączki też robią i nikt nie sprząta. Więc tam okej, a wiadomo, tam gdzie ludzie mieszkają, dzieci się bawią i tak dalej, to trzeba posprzątać. Jak tak sobie latam, to teraz obiecuję, że jak schudnę, to już więcej nie przytyję. Dużo to roboty kosztuje odkręcenie tej sytuacji w drugą stronę. Więc tylko bym schudł, nie? Jak ktoś gdzieś słyszy w górze, to proszę o pomoc. Więcej już nie będę tył. Nie rozpasuj się, jak nie w te faworki, jak nie to, jak nie brak. Ja muszę, jakby to powiedzieć, nie ma co ukrywać, muszę pracować, nie? Muszę się ruszać. I takie chodzenie nigdy mi za bardzo nie pomagało. Ja wolę, mój organizm, teraz doszedłem gdzieś na jakieś... Jezu. Ja muszę pracować, w sensie... albo taki jakieś siłownia, ale... nie ten. Czekajcie, bo zaraz wlezę gdzieś w dziurę jakąś, jak znam siebie. Także tak najlepiej mi waga spadała. Jak była praca. Przecież jak przyjechałem do Kambodży, to ile? 118 kg. A po paru miesiącach było 100. A teraz znowu, już nie chcę mówić, bo aż wstyd, ale znowu podrosło. Nie jest 118, ale mniej, ale jednak więcej niż 100. Z tym, że ja nigdy nie byłem jakimś takim
szczupaczkiem. No ja mam nadzieję, bo już nagrałem trochę parę minut, dlatego z mikrofonikiem, bo dzisiaj duży wiatr, więc mam nadzieję, że mikrofonik tam, że daje radę. No. Dobrze, ja zmieniłem uliczkę, bo tam to było za dużo hałasu, chociaż to też te pryki mi jeżdżą. Jeszcze mi się przypomniało coś z Holandii. No, ja pracowałem w hostelu, ale w tym samym czasie nie wiem, czy to do mnie było, czy nie, ale w tym samym czasie pracowałem też w hotelu. A jeszcze właściciel budynku, w którym był hostel, robił remont jakichś tam apartamentów na górze. No i był pan stolarz Hans. I pan stolarz Hans jakoś gdzieś tam mnie zobaczył, bo on schodził na kawkę czasami, coś tam. I mówi, dobra, mówi, że potrzebuje, znaczy ja nie wiem, bo nie do mnie mówił, tylko tam chyba do właściciela budynku, że potrzebuje no jakiegoś pomocnika takiego wynieść, przynieść, nie? No to właściciel budynku zaproponował mnie tą fuchę. Czyli pracowałem w hotelu i u pana Hansa na pół etatu. No ale co się zdarzyło? Pan Hans, jakiś tam farbę czy coś, czy lakier, on tam mnie uczył trochę takich rzeczy, jakichś, wiecie, takie karton gipsy, coś. No 94 rok, to w Polsce to tego jeszcze nie było. Ale pan Hans zapomniał, no nie, jakąś farbę czy lakier, już ciężko to określić, no coś takiego ciemny kolor, nie domknął. Tutaj też zamiast się zatrzymać, to trąbią, nie? A stań, jeszcze z dzieckiem jechał. Ćwok. No ale dobra. Nie domknął tego i mówi, dobra, Chris, coś tam, bierz wory i na dół, bo tam dwa razy w tygodniu się wyrzucało śmieci. No to dobra, ja młodzieniaszek, wysportowany, ja za te wory i schodzę na dół. Chyba były ze 4 czy z 5, ja wszystkie naraz wziąłem, nie? No i za 5 minut schodzi właściciel na dół, aż purpurowy. Także nie wiem, czy ciśnienie, czy co innego. W każdym razie mówi, zobacz. Ja tak patrzę, faktycznie jakieś stróżka taka tej farby, czy tam co to było? Na wykładzinie, tam oczywiście wykładziny na całych schodach, no 4. czy 5. piętro do góry, wiadomo, wszystko było taką stróżką zalane. No ale to nie moja wina, a on do mnie pretensje, także bardzo się źle poczułem wtedy. Odmówiłem pracy, co prawda za 2 dni mnie przeprosił, powiedział, że to nie moja wina, no bo nie moja, to pan Hans, zresztą notabene bardzo miły człowiek, po prostu gdzieś tam mnie domknął, ja te wory wziąłem i się rozlało, no. Ale za 2 dni już byłem z powrotem w pracy, czyli 3 etaty obrabiałem. A w hotelu to jest, jak już mówiłem wcześniej, to pan mi mówi to i to i to, ja oczywiście nie wiedziałem, co on do mnie mówi, to robiłem wszystko. No i gdzie teraz? Tu chyba. Idę. Fajnie się spaceruje, wiecie co? Z każdym dniem coraz lepiej, to nie wiem, może a gdzie teraz wagę znajdę? Gdzieś mam, ale już nie wiem gdzie. A to jeszcze dodam, że jak z panem Hansem współpracowałem, zresztą bardzo się lubiliśmy tak naprawdę, znaczy no, wszystko tak trochę na migi, no ja już zacząłem po jakimś czasie tam rozumieć pewne rzeczy. O, gdzieś wszedłem nie tam, gdzie trzeba. No dobra, nie będę się cofał, pójdę tu. Ale pamiętam, że pierwszy raz wtedy zobaczyłem zobaczyłem i wypróbowałem wodne łóżko. 94 rok, przypominam. Także apartament był piętrowy, w sensie były 2 połączone i chodziło o to, właśnie właściciel chciał, żeby zrobić z tego 2, czyli no zamknąć te schody i pan Hans mi tam pokazywał. Ta wata szklana oczywiście, jakaś tam, no żeby się nie zjarało wszystko szybko od razu, tylko dało szansę na ten.
Na refleksję przynajmniej. Nie wiem jak teraz mnie słychać, bo wiatr wieje, mam nadzieję, że okej. Bo jak mi się okaże, że ja tu chodzę kilometry i nic z tego, to zaraz będę ja właścicielem jakiegoś Chrisa, będę musiał znaleźć, żeby go tam zdrugać. Dobra, lecę. No zobaczcie jaki wiatr, że całą siatkę pozrywało z tego, z budynku. Jeszcze zauważyłem, znaczy tam nie ma co zauważyć, to wystarczy posłuchać, że wszyscy wszystko remontują tutaj. Znaczy wszędzie, nie? Tak naprawdę. Znaczy coś budują, remontują, skrobią, drapią, wiercą. Także budowlanka chyba ma się dobrze. Życzę jej tego, ale ja pamiętam, bo ja też remontowałem swoje rzeczy w Polsce kiedyś. No to pierwszy tekst to był, kto panu tak to olił, nie? Ale to i potem oczywiście, znaczy no nie zawsze, już nie chcę też generalizować, ale było tak ze dwa razy chyba, że po zaliczce i tak dalej no, gdzieś tam panowie zapominali przyjść do pracy, nie? Ale ja nie wiem, gdzie to tak uczą, że każdy ma ten sam tekst. Na studiach chyba jakichś budowlanych albo co. No. Tak tylko nagrywam dla pamiętności. No. Ludzka wyobraźnia nie zna granic. Fairview Hotel i Beef Soup. No. Okej. No ale to co, jak znajdę, znaczy wynajmę hotel, to będę miał zupy? Nie rozumiem tego. Bo jakaś pomysłowość w tym jest, no. To można się właśnie tak domyślać, a tu potem ząg. Albo może to jest ukryte, że wynajmij hotel i zupa przymusowo jeszcze do zapłacenia. Też tak może być, no. Jest napisane, jest. Dobra, bez śmichów i ichów już. Tutaj znowu ulica Rowerów. No już tam nie chce się wracać. Czekajcie, ale zobaczcie. Jak już ktoś robi rowery, to wszyscy robią rowery. No mówię, to jest wygoda dla klienta, absolutna. No, wszędzie rowery teraz, nie? Małe, duże, średnie, nowe, stare, umyte, nieumyte. Wygoda dla klienta, ale kto to gdzieś na rowerze? Znaczy, no, oprócz Krzycha Rowera, to kto jeszcze? Jeszcze tam poza miastem to tak, ale tutaj jak się człowiek zadyszy, to się właśnie nałyka tego wszystkiego. Czekajcie. Teraz muszę dygać. A to już wiem, gdzie jestem, przy Rusej Market. No to nie, to idę nie tam, gdzie trzeba. No ale to akurat, zobaczcie, i wszędzie rowery, nie? Ale to akurat żadna niespodzianka. Nawet bym powiedział, że tradycja moja już. Dobra, nie gadam, bo się nagadam za dużo i się znudzę wszystkim. A no właśnie, bardzo proszę pamiętać o łapkach, subskrypcjach też, jak ktoś ma ochotę. Jak nie, to chociaż o łapce, no, żeby była ta motywacja, żeby to wszystko jakoś szło. Czekajcie, przejadą mnie bandyty. No idę w drugą stronę niż trzeba. Tam powinienem iść. Ale dobra, tak już jestem, to sobie przejdę w koło. No i tak powoli chcę wracać, bo już sobie chodzę ponad godzinkę. No. Nie tuk-tuk. No jakbym chciał tuk-tuka, to bym poprosił tuk-tuka, bo po drugie mam apkę, polecam Pass App. Oczywiście wielu uważa, że Grab też jest dobry. Grab też jest taki i w Tajlandii, i tutaj, i pewnie jeszcze gdzieś. Ale ja używam Pass App.
Moim zdaniem, ja nie wiem jak, chyba te mapy mają bardziej części uaktualniane, że no, że grab do mnie nie trafiał na przykład lub nie trafiał gdzie indziej, a ten pasap jakoś dojeżdżał, więc gdyby ktoś coś, można zresztą sobie to sprawdzić. O, lecę w drugą stronę. A, widzicie? Ja mówiłem, że to są gotowce. To się kupuje w sklepach już gotowe. Potem tylko na grilla. I już. No i cały czas jakieś teraz elektryki, ale też te motorkowe sprawy. Czekajcie, idą. Dobra. To już chyba pokazywałem. Muszę uważać, bo wpadnę w jakąś dziurę. Piękne zapachy. Kawa, poczekajcie, wietnamska. Mam nadzieję, że to jest za kilogram, $18. Sporo. No, to jest druga wietnamska. Robusta. Przepraszam, to jest moka, to jest robusta. Tu też jest jakaś arabika, najtańsza. Chyba gdzieś tu. O, jest za 7 też. Fajny sklep tak naprawdę. Ja co prawda kawę mam jeszcze, ale i tak dalej. W tych worach to chyba te kawy właśnie są. Tak. Bo już myślałem, że coś innego. No dobrze, dobrze. Fajny sklep. Dobrze, że nawet się natknąłem. Czyli widzicie, poszedłem w drugą stronę, a coś zobaczyłem, więc to się opłaciło. I dla tuszczu, i dla maszyny do kawy i tak dalej. Tutaj tylko taka mała dygresyjka. Przejście dla pieszych, ale dojścia do przejścia nie ma, tylko jest trawnik. No ale dobrze, że przejście jest, więc nie ma co narzekać. No dobrze, ja już w domu. Widok znajomy. Orzeszki na dachu. Pan właśnie podsypał im jeszcze jakiś, nie wiem, jakiś podwieczorek. Także no cóż, kończymy na dzisiaj ten film. Jutro nowy dzień, zobaczymy co jutro. Znaczy pomysł jest, ale za chwilę. No. Przeleciały i do mnie, a idź tam. No. I tyle. Także dziękuję za oglądanie, pozdrawiam serdecznie, dziękuję za wsparcie. Do usłyszenia jutro. Pa! Palmowy Krzychu, kamera w dłoni, życie w Kambodży w swoich filmach goni. Z uśmiechem na twarzy, krok po kroku pokazuje świat, bez pośpiechu w amoku.